Znaczy przede wszystkim to dziękuję za zaproszenie, bo Ula mnie zaprosiła, powiedziała, czy opowiedziałbym o jakichś swoich wyzwaniach na początku kariery. Ja powiedziałem, że chętnie opowiem o porażkach. No, o porażkach to w moim życiu zawodowym mógłbym mówić godzinami. Ula powiedziała, żebym ograniczył się do 25 minut. Więc opowiem o jednej z porażek sprzed bodajże prawie już 10 lat. 10 lat temu zaczynaliśmy nasze kroki z dwoma wspólnikami, zakładając firmę Software House, Sigma Point. No i tam stworzyliśmy taką jedną aplikację, o tej porażce Wam opowiem. Tutaj widziałem pozostałe prezentacje, tam jest o sukcesie, prawda, o pasji. Ja będę mówił o kompletnej porażce, jaką ta aplikacja była i tego, czego się nauczyliśmy i mam nadzieję, że nie popełnicie tych błędów. Później w 2016 roku sprzedaliśmy firmę, dołączyliśmy do Grand Parade. Tam pracowałem też właśnie z Ulą, z Justyną, Karol też i Artur. Słuchajcie, nie wiedziałem, że przejdzie. O, i jest też Janek Gresiak, który z Sigma Point. Słuchajcie, gwarantuję Wam, to nie są klakierzy. Nie wiedziałem, że przyjdą tutaj. Aczkolwiek mam teorię, że jak dowiedzieli się, że będę o porażce opowiadał, to chcieli posłuchać. I w maju 2021 roku, po równych 5 latach, zdecydowałem zrobić sobie przerwę, więc od maja jestem wolnym człowiekiem. Zmieniłem branżę na ogrodniczą, znaczy zajmuję się teraz moim ogródkiem, więc z dala na razie od IT. Dobrze, aplikacja Nearbox. Krótko Wam opowiem, jaka była geneza. Więc był 2012 rok, my zaczynaliśmy wtedy nasze pierwsze kroki, czyli miałem 21 lat, było nas 3, a jeszcze byliśmy na studiach, wynajmowaliśmy wtedy miejsce w coworku i wpadliśmy na taki pomysł, co jakbyśmy zrobili taką aplikację. Byliśmy sami w tym biurowcu. Nie było innych firm, znaczy były jakieś niedobitki. No i myśleliśmy, co by było jakby w jednym miejscu, jakby każde miejsce było taką tablicą, na której można przypinać komunikaty i komunikować się. Znaczy jakbyśmy każde miejsce z Google Maps zamienili w taki newsfeed. No i tak powstał właśnie pomysł na Nearboxa, czyli my wychodziliśmy od tego, że jeśli Twitter używa hashtaga i hashtag mniej więcej lokuje daną dyskusję. Kto z Was używa Twittera? Dobrze, no to, ale reszta wie, jak działa Twitter, nie? I hashtagi. Czyli hashtag mniej więcej przypina naszą dyskusję zgodnie z zainteresowaniami. No i my pomyśleliśmy, że w takim razie, chyba jeszcze widzę jedną osobę z Grand Parade, także cześć. Także my pomyśleliśmy, że zamiast hashtaga, co gdyby każda lokalizacja była takim hashtagiem. Każda lokalizacja, powiedzmy, z Google Maps. No i tak powstał właśnie pomysł na Nearboxa, czyli na przykład mamy Podgórską 16 i to jest taka tablica, w obrębie której możemy się komunikować. Jeśli chodzi o design, to był 2012 rok, więc też miejcie więcej tolerancji. Co było dobre, to to, że działającą aplikację Mateusz, mój wspólnik, stworzył w 7 dni wtedy i w tym tygodniu jeszcze wziął ślub. Także to było takie absolutne MVP działające. Zrobiliśmy landing page, który był na takiej stronie Betalist, gdzie ogłaszają się różne startupy, różne firmy, które planują uruchomienie aplikacji. I tam tam 200 ponad osób się zapisało, więc w momencie, kiedy mieliśmy tę aplikację gotową na Androida, mogliśmy ją od razu wypchnąć, ludzie ją mogli pobrać. Tak to mniej więcej wyglądało, no i zaczął się oczywiście wielkie nadzieje. Mateusz był wielkim fanem filmu Social Network, więc zaczęły się rojenia, że może zmieniamy świat, zbudujemy kolejną społecznościową aplikację. Tutaj Fundusz Innovation nas wziął takiego akceleratora. Pojechaliśmy z Google for Entrepreneurs do Chicago. No i po roku mieliśmy 1777 użytkowników. Mówię o użytkownikach nieaktywnych. Ta liczba była pewnie znacznie mniejsza.
Więc absolutna porażka. Nikt tego nie używał. Forsowaliśmy jakoś użycie. Trzeba było spojrzeć prawdzie w oczy, że nic z tego nie wyszło. No i dzisiaj Wam opowiem o różnych meandrach. Mniej więcej nauczka była taka, że w momencie, kiedy wysyłasz bardzo długie update'y do inwestorów, to znaczy, że idzie tragicznie. Czyli próbujemy wtedy zaowalować tą rzeczywistość. No i dzisiaj opowiem Wam o 5 takich failach, mówiąc po staropolsku, i różnych lekcjach, które z tego wynieśliśmy. Pierwsza, myślę, że największa porażka to było to, że ten produkt był zbyt generyczny. To znaczy, że był zbyt ogólny. I problem zaczyna się w momencie, kiedy coś tworzycie i ten taki tagline, czy elevator pitch, wiecie, te 30 sekund, iterujecie i my mieliśmy już po prostu setki tych pomysłów. Co to ma być? To ma być lokalny Twitter, może hasło powinno być uczyńmy komunikację bardziej lokalną, a nie wiem co tam jeszcze było, follow the places, chat with people around you. Mnóstwo tego było. Szukaliśmy takiego use case'u łącznie z tym, że może Nearbox powinien służyć do tego, żeby zamówić wspólnie pizzę w jakimś miejscu. Czyli jeden z problemów milenialnych, jak zamówić pizzę ze znajomymi, prawda, z ludźmi, z którymi się nie znacie. Innymi słowy, najpierw stworzyliśmy produkt i później szukaliśmy use case'u. Bardzo częsty przypadek, bo byliśmy zafascynowani rozwiązaniem, prawda, tutaj geolokalizacja. 2012 rok to jeszcze było przed tym mitycznym rokiem mobile, czyli jeszcze ta penetracja urządzeń mobilnych nie była tak wysoka, więc bardziej byliśmy zajawieni technologią i możliwością telefonów niż faktycznym use case'em. Kolejna porażka to było to, że lokalna komunikacja nie jest żadnym problemem. Znaczy, każdy z Was może podejść do kogoś i porozmawiać. Na pewno problemem nie jest to, że w jednym biurowcu ludzie chcą zamówić wspólnie pizzę już dzisiaj. Więc to była taka nasza hipoteza, to znaczy, że jest komunikacja, są ludzie i jest miejsce wspólne. I gdzieś tutaj po środku jest obszar, który można zagospodarować naszym rozwiązaniem. Bzdura, nie ma takiego problemu. A przynajmniej on jest już prawdopodobnie zaadresowany. Mamy grupy na Facebooku, mamy możliwość podejścia do innych ludzi. Ilu z Was w ogóle chce się kontaktować ze swoimi sąsiadami w mieszkaniu czy w bloku? Nie? No dobra, ja też chcę się, ale jak coś się dzieje złego, ale od tego mamy grupę na Facebooku. Nie jest to problem ad hoc. Lokalność też nie jest sexy. To jest, słuchajcie, ostatnią rzeczą, którą jest, to sięgacie po jakieś lokalne newsy. To oczywiście bardzo fajnie jest pokazać taki patriotyzm lokalny, wspieramy, interesujemy, co się dzieje, ale pierwsze, co przeglądamy, to przeglądamy, nie wiem, memy, to przeglądamy coś, co się dzieje na całym świecie, to nas interesuje. Nie to, co się dzieje u nas na ulicy. I tutaj bardzo fajna taka wskazówka, bo my robiliśmy coś, co było dla konsumentów. Dave McClure to jest założyciel 500 Startups, to jest taki akcelerator, jeden z najbardziej takich prominentnych akceleratorów startupów w Stanach, zaraz koło Y Combinator. Między innymi z 500 Startups wywodzi się GitLab. I on powiedział, że 3 firmy, firmy, które odnoszą największy sukces, robią przynajmniej jedną z tych rzeczy. Czyli pierwsze to jest get paid, czyli pozwalają Ci zaoszczędzić albo zarobić. Przykład to jest Airbnb, Uber. Airbnb kiedyś ich value proposition było to, że możemy znaleźć coś tańszego niż hotel. Uber tańsze niż taksówka. No może już nie dzisiaj, ale przynajmniej wtedy lepiej dostępne. Drugie to jest get made, czyli dostarcza nam sławy. Możemy na Twitterze zbieramy followersów, na Instagramie zbieramy też followersów, lajki. Mamy dopływ serotoniny w momencie, kiedy ktoś nam lajkuje zdjęcia, kiedy ktoś nas obserwuje. No i trzecia rzecz to wiadomo, serwisy randkowe. I tu to nie są moje słowa, tylko Dave'a.
Na marginesie Dave McClure musiał się wycofać z Haganet Startups, bo został oskarżony o molestowanie, ale to już zostałem na marginesie. Natomiast tutaj dodam tylko, że faktycznie serwis randkowy i serwisy randkowe akurat one wykorzystują tą lokalność. Prawda? Te wszystkie serwisy typu Tinder, Bumble, Happen, one no faktycznie, jeśli chcemy się umawiać z ludźmi, to umawiamy się z ludźmi, którzy są raczej gdzieś w pobliżu, żeby się z nimi spotkać. No ale my z Nearboxem nie chcieliśmy iść w serwis randkowy i może dobrze. A trzecia porażka to jest problem kury, jajka i gniazda. Co mam na myśli? Każdy serwis społecznościowy, znaczy oparty o użytkowników, mierzy się z takim wyzwaniem kury i jajka, czyli treści użytkowników. Co ma być pierwsze? Jeśli chcemy, żeby były treści, muszą być użytkownicy. Jeśli chcemy, żeby byli użytkownicy, to muszą być jakieś treści, które ich przyciągną. Więc no, mówi się o problemie kury i jajko. Tylko że w przypadku serwisu opartego o lokalizację, o lokalność, pojawia się jeszcze problem gniazda, znaczy lokalizacji. Czyli musimy te jajka i te kury umieścić w jednym miejscu, żeby zaczęła się jakaś masa krytyczna i dyskusja. Czyli idealnie, jeśli to będzie wyglądało tak, że w jednym miejscu to miejsce spenetrujemy naszą aplikacją, czyli wszyscy będą posiadać aplikację w jednym miejscu. Zobaczcie, jakie to jest trudne. Czyli jeśli tworzymy aplikację, która jest na cały świat, to jeden z jakichś influencerów wystarczy, że to rozpromuje. No i Twitter, nieważne czy jesteś w Krakowie, Warszawie, w Nowym Jorku czy w Los Angeles, opieramy się na zainteresowaniach. Natomiast tutaj no, musiałby być ktoś, kto jest influencerem i jest influencerem, który oddziaływuje na przykład na moją lokalizację, gdzie mieszkam. Nie? Bardzo trudne. No, w rezultacie wyglądało to tak. Mieliśmy użytkowników zewsząd. No i ktoś, kto informuje o tym, co się dzieje na Prądniku Czerwonym, osoba, nie wiem, z dzielnicy w Los Angeles, niewiele ją to interesuje. No, chyba że jest to coś, co stanie się globalnym eventem. No i dobrze, skoro już nie mamy użytkowników, zorientowaliśmy się, że prawdopodobnie nie ma jakiejś wielkiej potrzeby w tym rozwiązaniu, prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie pozyskać użytkowników, więc co się wtedy robi? Oczywiście dodaje się kolejne funkcjonalności. I na początku Nearbox był całkiem taki przyjemny, bo miał tylko 3 funkcje i to prawdopodobnie najbardziej podobało się ludziom. Tak jak Twitter był bardzo prosty. To znaczy były trzy możliwości. Postaw skrzynkę, czyli załóż miejsce, wrzuć wiadomość, odczytaj wiadomość i tyle. No ale my poszliśmy dalej, więc oczywiście zaczęliśmy dorzucać jakieś zupełnie absurdalne funkcje. Check-inowanie, nie wiem, wyrażanie emocji. Także to już się zaczął robić taki Frankenstein, ta aplikacja. Już nikt nie wiedział, do czego to ma służyć, łącznie z nami samymi, którzy z tego nie korzystali. Nie? I ostatnia refleksja to wydaje nam się, że po prostu nie byliśmy stworzeni do tego. To byliśmy raczej my, to znaczy byliśmy raczej stworzeni, czy mieliśmy większe doświadczenie w tworzeniu takich rozwiązań dla biznesu. Znaczy byliśmy agencją, która robiła po prostu aplikacje dla innych klientów. Lepiej się czuliśmy też w takich rozwiązaniach enterprise'owych, B2B, które nie wymagają tego takiego sexiness. No? I to był mniej więcej nasz nakład energii. Czyli wszystko w development, stwórzmy fajne feature'y, wykorzystajmy najfajniejsze rozwiązania, pobawmy się, wykorzystajmy coś nowego, a tam marketing, promocja, czy nie wiem, UX, grafika, to na drugim miejscu. Tymczasem w przypadku takich konsumenckich produktów, no hard lesson learned, bo że trzeba było odwrócić te relacje. To znaczy więcej postawić na tą promocję i zrobienie czegoś naprawdę super. Jest takie, kto kojarzy, co to jest tramal? Nie wstydźcie się. Proszę? Mocny? To jest porównywalny z morfiną. Nie? Proszę? Tak, opioidalny, dokładnie. Tramal jest porównywalny z morfiną i jeszcze chyba hamuje kaszel. To jest dodatek w stosunku do morfiny. Ale
mówię tutaj o rozróżnieniu na leki przeciwbólowe i witaminy. Zawsze z każdym produktem czy rozwiązaniem jest tak, czy tworzysz taki painkiller, czyli coś, co rozwiązuje realny problem, czy robisz witaminy, które są nice to have. Aplikacja taka jak Nearbox nawet nie była pewnie witaminami, ale raczej miała być czymś takim, tak jak bez Instagrama, no prawdopodobnie się obejdziemy, ale nie wiem, jak prowadzimy biznes, no bez księgowości się nie obejdziemy. Nie? I zauważcie, Tramal nie musi się reklamować, nawet nie powinien się reklamować jako lek opioidalny. I tak ludzie po to przyjdą, będą chcieli to kupić. Vigor natomiast, no to jest towar, jest tysiące witamin, to jest nice to have i oni muszą to opakować w jakąś ładną otoczkę. No my znaczy byliśmy Vigorem, a opakowywaliśmy to w Tramal. Nie? Najgorsze, co można zrobić. I tutaj taka refleksja, że wszyscy znamy to pojęcie MVP, Minimum Viable Product, które my tworzyliśmy MVP, natomiast wtedy, myślę, że teraz szczególnie, to co trzeba tworzyć, takie Minimum Amazing Product. To jest wzięte ze Spotify, pewnie widzieliście, że najpierw tworzymy deskorolkę, później robimy hulajnogę, później motocykl i tak dalej, ale ważne, żeby to od pierwszego dnia dostarczało wartość, którą jest dostanie się z punktu A do punktu B. Natomiast w przypadku takich konsumenckich produktów pewnie lepiej jest myśleć o tym jako cupcake'u. Tak? Cupcake jest mały, można to zrobić samemu, można to upiększyć. Jest to coś, co się poniesie. Prędzej zrobimy zdjęcie na Instagram ładnego cupcake'a i będzie ten efekt wow. No i dobrze, to powiedziałem Wam już o tych porażkach i teraz może podsumowując parę lekcji. Myślę, że pierwsza lekcja, w nawiązaniu do tego, co Wam mówiłem o tym tagline'ie, to David Cancel, to był gość, który chyba w HubSpocie pracował i on napisał kiedyś taki bardzo fajny post, gdzie mówił, żeby tworząc jakieś rozwiązanie, nie używaj słowa i, czyli skup się na jednym tym use case'ie. Czyli mówił, że Amazon nie mówi, że jesteśmy i sklepem, i jesteśmy dostawcą rozwiązań cloudowych, tylko przede wszystkim jesteśmy sklepem. I też od sklepu zaczynał, od sklepów z książkami, a później zaczęli robić inne rzeczy. O wiele łatwiej jest to też sprzedać w momencie, kiedy robisz jedną rzecz i robisz to dobrze. Zauważcie też, że na przykład kto kojarzy Just Join IT, taki serwis? Prawda? Większość. Popatrzcie, że to, co oni zrobili, to wzięli z Pracuj, na Pracuj było ogłoszenia o pracę. Oni wzięli po prostu jeden wycinek i skupili się tylko na tym. Czyli my robimy ogłoszenia o pracę dla programistów, programistek. Jest szereg takich możliwości. Jak weźmiecie Gumtree, ile tam jest ogłoszeń, z Gumtree też można, czy z Craigslist można wybrać każdą jakąś niszę i zrobić wokół tego osobny serwis, który jest skupiony tylko na tym. I o wiele łatwiej jest to sprzedać niż że robię kolejny serwis z ogłoszeniami dla wszystkich. Druga rzecz, w momencie, kiedy nie macie use case'u albo trudno jest Wam znaleźć use case, bo zrobiliście taki błąd jak my, czyli najpierw zrobiliście rozwiązanie, to fajnie jest zadać sobie pytanie, jaką inną usługę zastępuje moje rozwiązanie. WhatsApp miał zastąpić SMS-y, czyli SMS-y za darmo. O wiele łatwiej jest też tak to pozycjonować, bo znaczy, że jest już jakaś potrzeba, tylko robimy to trochę lepiej. I wtedy zadać pytanie, czy faktycznie to nasze rozwiązanie jest 10 razy lepsze. Co będzie 10 razy lepsze niż grupy na Facebooku? Trudno mi jest to sobie wyobrazić. Wszyscy są na Facebooku, może jest jakieś rozwiązanie, które by było lepsze. Nie wiem, w Stanach jest Nextdoor, który jest takim lokalnym forum, to jest taki lokalny Facebook dla sąsiedztw. Trzecia rzecz to, czy jest jakaś wartość, jeśli robimy serwis społecznościowy, czy jest jakaś wartość, jeśli nie ma żadnych użytkowników? Jeśli pamiętacie Instagram, to Instagram na początku nie miał tego komponentu społecznościowego, tylko służył do tego, żeby nałożyć filtr i udostępnić w innych serwisach, czyli na Facebooku, na Twitterze. Dopiero później, kiedy pojawiła się masa krytyczna, czyli było już wystarczająco dużo użytkowników, wprowadzili feed. To teraz możecie się na przykład obserwować i wrzucać te zdjęcia w obrębie Instagrama.
Dlaczego o tym mówię? Bo jeśli chcemy tworzyć serwis społecznościowy czy jakąś społeczność, to najpierw może warto zacząć po prostu od bloga, zacząć te treści publikować samemu. Dopiero kiedy się zbuduje wokół tego społeczność, no to wtedy ruszyć z serwisem społecznościowym. Pamiętacie, kura i jajko. Czwarta rzecz to jest mój ulubiony test, żeby uniknąć feature creep. Spytaj kogoś, kto nie jest programistą, nie jest programistką, jak można to zrobić bez ani jednej linijki kodu. W Grand Prairie kiedyś robiliśmy taki hackathon, prawda? I były tam pomysły na przykład na rozwiązanie był problem, że ludzie przyjeżdżają i czasem jak znaleźć miejsce w parkingu. No i były naprawdę super pomysły, żeby tu się wpiąć w API dostawcy tej bramy otwieranej, żeby zamontować beacony i tak dalej. No i na takim warsztacie przed tym hackathonem zaczęliśmy zastanawiać, a co by można było zrobić w pół godziny, co nie wymagałoby ani jednej linijki kodu. Okazało się, że wystarczy założyć grupę na Slacku, gdzie ludzie by się informowali o tym, że na przykład przyjeżdżą i później to jakoś zautomatyzować. O wiele mniej pracy, ale wystarczy na MVP. I jestem pewien, że wiele rzeczy da się rozwiązać grupą na Facebooku albo spreadsheetem w Excelu. No i piąta rzecz to ten ostatni mój osobisty lesson learned, że szczególnie w przypadku tych konsumenckich rozwiązań, no, znacznie ważniejszy na początku jest marketing i UX i produkt. My nie mieliśmy w ogóle tych kompetencji produktowych. Nie mieliśmy UX designera, nie mieliśmy grafika, tylko to robiliśmy tak po swoje. Tym bardziej dzisiaj, kiedy konkurencja jest tak duża, wydaje mi się, że znacznie łatwiej jest, znaczy wiele rozwiązań, czy jakichś open source'owych, no o wiele łatwiej jest to zrobić. Dzisiaj postawienie sklepu to jest kilka godzin przy pomocy Shopify. To już technologia nie jest taką barierą. Bardziej barierą jest kanał dystrybucji. Bardziej barierą jest to, jaki będzie doświadczenie użytkownika w tej całej ścieżce. No a nie to, jakiej technologii użyjemy, bo dzisiaj to jest takie commodity, wszyscy to mają. No, to ja Wam bardzo dziękuję. Tu gdybyście się chcieli skontaktować, to jestem na Twitterze, na LinkedInie. Prowadzę też teraz w wolnej chwili newsletter, więc zapraszam. No i dziękuję. Nie wiem, czy zmieściłem się w czasie.